rzecz, jakiej w Polsce jeszcze nie było, rzecz symboliczna. I zanim opowiemy Państwu o tym dokładnie, na czym polega Antotypia, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy, chciałem przede wszystkim przedstawić artystów, którzy przygotowali prace, które są prezentowane na dzisiejszej wystawie. To jest pani Gabriela Buliszowa i pan Mark Izaak. Artyści na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych, obecnie rezydujący w Pradze, którzy specjalnie dla potrzeb naszego projektu i specjalnie dla potrzeb dzisiejszej uroczystości przyjechali do nas, żeby i powiedzieć parę słów o tym, co przygotowali, no i spotkać się z wszystkim Państwem. Także pozwolę sobie w pierwszej kolejności oddać głos naszym artystom, a potem jeszcze kilka słów na temat samej wystawy. Proszę bardzo, ja proszę Państwa po wypowiedzi Gabrieli streszczę jeszcze po polsku to, co powie do wszystkich Państwa. Proszę bardzo, Gabriela. Dzień dobry, dziękuję bardzo. As Piotr said, I'm going to speak in English and he will then translate afterwards. So, and I have a little cheat sheet because I'm a little bit nervous. So today, as I stand here, I'm reminded of the very eloquent words expressed by Polish poet Julian Tuwim. He said, and I paraphrase, "It's not only the bones of murdered people lying in here, it's the conscience of humankind lies buried here as well." So Mark and I are deeply honored to be here today, to be in this very special place, to be here with you in your company. And we are, I think I can say on behalf of both of us, grateful to the Fort 3 Pomiechowek Foundation, and especially to Piotr Jeziolkowski and to Dorota Grzechocińska for their hard work, dedication, but also for their very deep understanding for the need to preserve the history of this troubled place and to preserve the memory of the people who were imprisoned here, tortured here, and killed here. So I'm really grateful for all of their work. One year ago, my husband Mark and I, under the auspices of Fulbright program, started to work on a project on the lesser-known history of Holocaust, also referred to as the dispersed Holocaust. Over 2 million people, Jewish, Polish, Roma, Sinti, and many others, were killed not in concentration camps, but very often close to their homes, outside of their hometowns, often in broad daylight. And we felt that it's very important to commemorate those people. We use, and soon you will see, we use an antique process called antotype. Anto in Greek means flower or plant. So under the guidance of Piotr and Dorota, we would come to Fort Pomiechowek. We would gather flowers and plants that were growing here. We would turn them into an emotion, and then liquid emulsion, and then use that emulsion to create portraits of some of the people who were killed here. Podsumuję i opowiem o tym, o czym powiedziała w tej chwili Gabriela. Gabriela powiedziała na początku, że chodzą jej po głowie słowa, które wyrażone zostały przez Juliana Tuwima. Powiedział, tu leżą nie tylko kości pomordowanych, tu leży także pochowane sumienie ludzkości. Mark i Gabriela są zaszczyceni, że mogą być tutaj z Państwem. Są także wdzięczni Fundacji mnie i Dorocie za ciężką pracę, którą wkładamy w to, żeby utrwalać wizję, utrwalanie historii tego wyjątkowego miejsca i pamięci osób, które zostały tu pomordowane. W ciągu ostatniego roku w ramach stypendium Fundacji Fulbrighta Gabriela i Mark pracowali nad projektem artystycznym, który skupiał się na rozproszonym Holokauście, w którym Żydzi, Polacy, Romowie i inne osoby były zabijane w pobliżu swoich domów lub w pobliżu rodzinnych miast, a nie tylko w obozach koncentracyjnych. I tak było też w przypadku Fortu III. Stosowana przez Gabriela i Marka metoda antyczna zwana jest antotypią. Anto znaczy kwiat.
Zebrali rośliny rosnące na polach śmierci na Forcie III, przy których teraz stoimy, sporządzili z nich emulsję i zamienili je w portrety. Ponieważ kwiaty czerpią z tej samej gleby, pod którą leżały i pod którymi mogą nadal leżeć ciała, portrety te zawierają na poziomie molekularnym ludzkie cząstki. Każdy portret jest wyjątkowy, tak jak wyjątkowy jest każdy człowiek. Tworząc te portrety, Gabriela i Mark unikają traktowania zamordowanych ludzi jako bezimiennych statystyk. Zamiast tego zamieniają ich w prawdziwych ludzi, którzy żyli, kochali i byli kochani. Gabriela powiedziała, że Państwo też są świadectwem tej miłości. Jesteśmy tutaj po to, żeby pamiętać o tych wszystkich, którzy stracili życie i żeby już nigdy to, co miało miejsce, więcej się nie wydarzyło. Jesteśmy też w specyficznym miejscu. Wystawa ma miejsce w celi ojca Cyryla Dardzińskiego, zakonnika, który stracił w Forcie III życie. Stracił życie, bo kochał, bo pomagał bliźnim. I z tej nauki, którą możemy wyczerpać z jego cierpienia, powinniśmy wszyscy brać jak najwięcej. Gabriela jest szczęśliwa, że tutaj może być z Państwem. Pozwolą Państwo, że jeszcze kilka słów powie Mark i potem jeszcze opowiem Państwu też parę słów o wystawie. Proszę, Mark. I also want to, along with Gabriela, thank Piotr and Dorota and everyone from the Fort III Pomijovic Foundation. It seems to me that they do more than is humanly possible to preserve the memory of this very important place. And it's an interesting story. We knew even before we met anybody from the foundation that we were meant to work together. How did we know that? Gabriela was doing research on different sites, killing sites in the Warsaw area. And she connected with Piotr and she sent him a photograph of somebody she thought it would be important to commemorate. And she didn't know who it was. And who was it? It turned out to be the great-grandfather of Piotr. So we knew immediately that there was a connection to this place and that we were meant to work together. And we're so very pleased that that's what happened. But also when we came to the fort, we connected with the land. And we believe everything that happened here is imprinted in the land. Mark w pierwszej kolejności podziękował fundacji, podziękował Dorocie za to, że robią nawet więcej niż wydaje możliwe, aby pamięć o forcie pozostała żywa. Zanim jeszcze Dorota z Markiem poznali fundację, wiedzieli, jak bardzo ważna jest współpraca w zakresie upamiętnienia takich miejsc jak to. Kiedy Gabriela po raz pierwszy wysłała maila, do mnie personalnie wysłała, znaleziony na stronie internetowej w naszej fundacji portret jednej z osób po prostu zamieściła tam. I ta osoba miała być przykładem osoby, którą chcieliby upamiętnić. Okazało się, że wysłała, nie wiedząc zupełnie o tym, zdjęcie mojego pradziadka. W ten sposób od razu wiedzieliśmy, że łączy nas jakaś szczególna więź z tym miejscem i jak ważna jest misja zachowania pamięci o tych, którzy tu zginęli. Gdy tylko Mark i Gabriela odwiedzili fort, poczuli bardzo silną więź z tym miejscem. Szczególnie, że ziemia, która jest na forcie, zawiera pamięć o tym wszystkim, co tu się wydarzyło. Antotypy, które tutaj Państwo zobaczą, są piękne i wyjątkowe, ale Mark z Gabrielem uznali również, że bardzo ważne jest upamiętnienie wszystkich, którzy stracili tutaj życie, w tym tych, których nazwisk nie znamy i których portretów również nie mamy. Dlatego drzewa rosnące na forcie zostały sfotografowane używając aparatu analogowego używanego w czasie wojny. Drzewa na Forcie III można uznać za żywe pomniki pomordowanych. Naukowcy są pewni, że drzewa zawierają, podobnie jak antotypy, ślady ofiar na poziomie molekularnym. Mark ma nadzieję, że ich fotografie drzew wyłaniających się z ciemności ku światłu są dobrym sposobem na upamiętnienie wszystkich Polaków, w tym polskich Żydów, którzy stracili tutaj życie. 3 dni temu Mark z Gabrielą odwiedzili cmentarz powstańców Powstania Warszawskiego i obejrzeli poruszający film przedstawiający 96-letnią kobietę, która brała udział w powstaniu. Dość wymownie mówiła o tragediach, jakie przeżyła i o tym, jak ważna jest tolerancja. I słusznie zakończyła swoje wystąpienie apelem do nas wszystkich, abyśmy zjednoczyli się w dążeniu do zapobiegania tego rodzaju przemocy i tego rodzaju zbrodni w przyszłości. W świetle tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie i w wielu innych niespokojnych miejscach na świecie, nie może być nic ważniejszego niż to, co powiedziała ta pani. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie pamięci o tym, którzy zginęli, ale jesteśmy odpowiedzialni też za ciężką pracę, by zapomnieć okropnościom i nieszczęściom w przyszłości. Bardzo wszystkim Państwu dziękujemy za to, że jesteście i mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej wspólnej pracy.
Proszę Państwa, ja tylko dodam Państwu kilka słów na temat takiej strony technicznej i symbolicznej związanej z powstaniem tej wystawy. Kilka słów o tym, czym jest antotypia, to znaczy jak Gabriela z Markiem przygotowali tę pracę. Proszę Państwa, najpierw na forcie, w miejscach zbrodni zebrali i na naszym cmentarzu zebrali rośliny i kwiaty. Z tych roślin i kwiatów zrobili specjalną emulsję roślinną. Wzięli papier, na ten papier posmarowali tę emulsję roślinną z roślin zebranych na miejscach zbrodni. Więc można powiedzieć, że w sensie filozoficznym, ale i też rzeczywistym, trochę jakby z ciał tych roślin rosnące, tak jakby z ciał osób, które zostały tutaj pomordowanych, składające się również. Później wzięli portrety kilku więźniów i zrobili z nich taką odbitkę, którą można nazwać taką odbitką jakby na folii. Nałożyli jedno na drugie, czyli ten papier nasiąknięty tą roślinną emulsją, przyłożyli portret więźnia i wystawili to na słońce. I słońce świeciło na tę folię, przebijając przez tę folię się aż do tego roślinnego materiału i odbijając na tym materiale roślinnym wizerunek, który powstał na tym, który był uwidoczniony na tej folii. Dlatego Gabriela i Mark wspomnieli o tym, że te zdjęcia, można powiedzieć, powstawały same, wyłącznie siłami natury. Jedne wyszły troszkę lepiej, drugie wyszły trochę gorzej. To jest troszkę jak połączenie ciał i wizerunków tych osób, które zostały zamordowane. I proszę Państwa, to jest technika bardzo ulotna. To znaczy te portrety, one będą blakłe, one nikną pod wpływem światła słonecznego i można powiedzieć, że te osoby, które w ten sposób zostały przywołane do życia przez nas, one same odejdą. Także jesteśmy dzisiaj w dniu, w którym te antotypy, te zdjęcia zostały odkryte i one przestaną być widoczne dla wszystkich za jakiś czas. Za jaki czas? Można powiedzieć, że one same zdecydują, czy te osoby zdecydują, jak kto by chciał filozoficznie sobie to przedstawiać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te drzewa, o których wspomniał Mark. Mark sfotografował 2 drzewa. Jedno z tych drzew z całą pewnością było w czasie II wojny światowej, więc można powiedzieć, że ono jest naocznym świadkiem tego, co tu się działo. To drugie drzewo, nie mamy pewności, ale na pewno ona znowu zawiera cząstki tych osób, które tu zostały pomordowane. Te 2 drzewa symbolizują tych, których portretów nie mamy. Mark robi zdjęcia, proszę Państwa, aparatem z okresu wojny, nakładając je w odpowiedni sposób. Za chwilę Państwo to zobaczą, w ten sposób, że powstaje symbol pomnika. Także proszę Państwa, nie gadając już więcej, serdecznie Państwa zapraszam. Pomieszczenie, przepraszam, że musieliśmy tak Państwa rozmieścić. Jesteśmy szczęśliwi, że jest Państwa aż tyle. To pomieszczenie cela ojca Cyryla jest po prostu bardzo małe, więc uprzejma prośba, żeby po prostu przejść i zobaczyć. A grupa, która ma teraz zwiedzanie jako druga, może spokojnie sobie pójść również na zewnątrz i przyjść tutaj na zakończenie zwiedzania, kiedy po prostu tutaj nikogo nie będzie. Także usuwam już ten mikrofon. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję również Dorocie, bez której ta wystawa nie miałaby szans powstać i zapraszam do zwiedzania. A, jeszcze jedna ważna rzecz, proszę Państwa. Dokonamy jeszcze oczywiście symbolicznego przecięcia wstęgi. To zaproszę oczywiście Marka i Gabrielę, a my przytrzymamy i to otworzy nam drogę do wystawy. Już przepraszam, Gabrielo. Tutaj na tych plakatach mamy tylko odbitki, nie ma oryginalnych miejsc, ale przesobowienie słoneczne, one są po jednej i drugiej stronie. A tam na końcu drzewo. Na nowej hali.